Witam serdecznie. Z tej strony Adam Chodorowski z internetowego sklepu modelarskiego Tank Models, mieszczącego się pod adresem www.tankmodels.pl. Witam serdecznie swoich subskrybentów. Witam również podglądaczy mojego kanału, których oczywiście zapraszam do subowania mojego kanału, a jeżeli chcecie być powiadamiani o nowych filmach na kanale, zaznaczcie ikonkę dzwonka. Na pewno się nie rozczarujecie, a kolejni subskrybenci, tak jak już wielokrotnie wspominałem, ułatwią mi współżycie z YouTube'em. Już widzicie, kto będzie bohaterem dzisiejszego filmu. Dwa unboxingi wstecz. Prezentowałem Wam dwa lub trzy unboxingi wstecz. Prezentowałem Wam właśnie Lockheeda Martina F-16CJ w wersji Block 50 w skali 1,72. A dzisiaj cyk bryk, proszę bardzo. W ofercie sklepu oczywiście ten model również się znajduje. Jest to w skali 1,48 model japońskiej firmy Tamiya. Tak się prezentuje i jest to wersja, podobnie tak jak poprzednia wersja o numerze katalogowym, posłuchajcie, 60788. Mamy z pełnym dosłownie wyposażeniem model, czyli możemy praktycznie wszystko podwiesić pod ten model, a jeżeli chodzi o polskie F-y, to wkrótce w ofercie sklepu pojawią się właśnie konwersje żywiczne umożliwiające z modeli F-ów 16, mówię tutaj o Tamii, wykonanie wersji polskiej, gdzie po prostu kupując odpowiedni model FA16 z Tami, odpowiedniego bloka, jak i również odpowiednią tu wersję, będziecie mogli wykonać polską wersję, wersję F16C blok 52+. Nie jest to tania sprawa, jeżeli chodzi o tę konwersję do 4.8, ale jeżeli chcecie posiadać, na pewno wychodzi taniej, powiem Wam, niż kupowanie na przykład Kinetica w 4.8. Ewentualnie będzie to porównywalna cena, ale powiem Wam, że tutaj po prostu te modele mnie zauroczyły. Ja mam Kinetica w 4.8, zresztą już Wam unboxing prezentowałem. Z tym, że tamten model, powiem Wam, jest dużo więcej ma elementów i jak go sobie jeszcze spokojnie oglądałem, no to tak, nie wiem, czy nie zacznę od w skali 72 modelu, ponieważ może mnie to przerosnąć. A teraz, jedna rzecz. Co my tu mamy, jeżeli chodzi, co możemy podczepić? Tak jak poprzednio, posłuchajcie, tutaj mam rozpiskę, co możemy podczepić pod polską wersję, jakie mam uzbrojenie i tutaj sobie tak przyglądam się i możemy zrobić tak. Mamy AIM 9X, cyk, możemy 9M też są w naszych, okazuje się, używane. AIM 120C, czyli AIM tutaj mamy, tak, dobrze, ten AAM, dokładnie to. No możemy tutaj, ale tutaj chyba bomb nie ma tych. No i tutaj na podstawie tego i tu, co tu posiadamy, no dobrze by było, to jest stara rozpiska, więc myślę, że te bomby są też używane. Tu jest ten zasobnik celowniczy Panther wyposażony w kamerę termowizyjną i chyba to jest ten element, przy którym ja zastanawiałem się, prezentując tą wersję w skali 1,72. Taki element fototrawiony, element z przezroczystego plastiku. A teraz tak, co my tu będziemy mieć? Standardowy format instrukcji.
Ale najpierw sobie oblukamy, co tutaj mamy. Tu mamy rozpiskę, o właśnie, jak oznaczyć, jak pomalować. Mam, tak, to jest ten element. Tutaj mamy, jak pomalować model i tutaj jest instrukcja kalkomanii tych technicznych, takich, gdzie naklejamy poszczególną kalkomanię. Jest tego trochę. I jak malujemy. Szkoda, że to nie jest kolorowe. I jakie kalkomanie oczywiście używamy, naklejamy na broń, na uzbrojenie. No i tutaj mamy, proszę bardzo, mamy EFA stacjonującego, posłuchajmy, tak, stacjonującego w bazie Misawa w Japonii, 2005 rok. I tu mamy w Niemczech stacjonujący F-16 z Pangdalem, chyba, tak. I tu mamy właśnie, jak sobie pomalować. Teraz F-y wszystkie są już, ten kamuflaż, chyba że chcemy konkretnie tą wersję wykonać, no teraz są one przemalowane, już troszeczkę inny kamuflaż. Tak prezentuje się instrukcja. Mamy kolejne etapy sklejania. Ja nie do końca jeszcze wszystko tu kumam z tej instrukcji, powiem Wam, tamijowskiej. Ewentualnie jest to spowodowane tym, że bardzo dawno nie sklejałem samolotu i może jeszcze tak niektóre rzeczy, ale po prostu porobię kilka. Oczywiście mamy wersję A, B, C standardową. Czy mamy hak? Ciekawe, czy będzie hak do awaryjnego lądowania lub lądowania na właśnie, na lotniskowcu. I tu mamy figurkę pilota, no tak bardziej. I pilot, mamy dwa rodzaje hełmów. To są te hełmy już dedykowane pilotowi, czyli personalizowane, gdzie one współdziałają, po prostu już jest komputer, gdzie działają w systemie, tak jak na przykład można powiedzieć, że F-35A może być samolotem dowodzenia, to tutaj mamy właśnie ten nowoczesny hełm i są dwie głowy właśnie do figurki pilota. No oczywiście możemy sobie kabinę zrobić zamkniętą lub otwartą, niektóre wtedy elementy wycinamy albo dodajemy. I tutaj proszę bardzo, tak to się prezentuje. Tu na przykład właśnie jest taki element, który odpowiednio wklejamy, w zależności od tego, czy kabina jest zamknięta, czy też otwarta. Całe uzbrojenie, gdzie mocujemy, co przyklejamy. Dobra, to mamy to. Tu jeszcze powinna być taka rozpiska chyba, a może i nie ma. Nie ma. To jeszcze teraz, o Jezu, znowu też szywacze. Załamać się można. No i teraz sceneria. Mamy właśnie kalkomanię. Mek. Zjeżdżam sobie z kamerką. Tu mamy oznaczenia dla wersji amerykańskiej. Do wersji Block 50. W 2007 roku były wykonane. Nie sprawdzałem, w którym roku w ogóle ten model został. Tu mamy właśnie do uzbrojenia, do baków zapasowych z paliwem. No i tutaj mamy do wersji tej, właśnie nie wiem jakiej, bo tak nie przyuważyłem. To jest chyba ten stacjonujący w Japonii. Ładnie to jest wykonane, wszystko fajnie. Tu mamy zbiorniki z paliwem, tu mamy ECE, AGM, co tutaj mamy, AIM, tu jest właśnie tak, AIM X9X, AIM 120C. Jak zwykle wylazłem za kadr.
No powiem Wam, ładnie to się prezentuje. Co do jakości kalkomanii z tamki, powiem Wam, nie wiem. Jeszcze u mnie na warsztacie tamka nie wylądowała nigdy, a jeżeli wylądowała, to powiem Wam bardzo dawno temu w odległej galaktyce i nie pamiętam tego. Dobra. No i zaglądamy sobie teraz. A i powiem Wam, tutaj jest fajna rzecz. Jest taka torebeczka. Jest sobie taka torebeczka w zestawie, gdzie są takie szpilki do wetknięcia, jak i również śrubki. I tutaj mamy, oglądamy sobie ramkę F. No i powiem Wam, naprawdę są ładnie wykonane, tak patrzę na ten model. Jednak jednej rzeczy brakuje. Do polskich F-ów takie były z tyłu 3 pręciki i tu chyba trzeba będzie. Tu mamy jeden z tyłów pod ogonem i to będzie właśnie, tu jest ten element do mocowania statecznika pionowego na ogonie. I tutaj muszą być różne właśnie końcówki. No idealnie wszystko czysto wykonane, bez żadnych zapadnięć, widać detal. Detal jest delikatny, nie jest to taki toporny detal wyrzeźbiony, wręcz bym powiedział mocno. Z jednej strony jest to dobrze, z drugiej może ktoś będzie chciał mocniej niektóre rzeczy na przykład panele poszczególne tutaj zaznaczyć. No to w tym momencie troszeczkę może być to problematyczne. Ale z drugiej strony niekoniecznie. Trzeba brać pod uwagę, że te elementy służą też w innych modelach F-ów 16 wydawanych przez Tamiya, które na pewno systematycznie będę wprowadzał do oferty sklepu. Mam problem, bo tak jak prezentowałem Wam Kinetica, to mam problem teraz, który model jest lepiej wykonany. Teoretycznie powinien być Kinetic, bo jest to nowy model. Na pewno ma dużo zalet, jeżeli chodzi o taki detal typu na przykład wylot, tak, z silnika. Tu jest wlot powietrza, który montujemy pod kadłubem. Tu jest jego kontynuacja, ten element. To tak samo. Tu mamy wlot właśnie. Fajnie jest, dużo powiem Wam części, to mi się podoba. Ale nie jest to też przesadzone. No i bierzemy kolejną ramkę. I tak dość dziwnie ta ramka jest zrobiona. Tu mamy jeden element, tu mamy tak jakby drugą ramkę. I to jest ramka J, tu mamy P, a tu mamy K, czyli w zależności najprawdopodobniej od wersji używamy danych, no, ta na pewno się znajduje, bo to są układ jezdny, dzióbek też pewnie jest. I tu mamy właśnie zbiorniki, elementy wewnętrzne podwozia, następnie uzbrojenie, uchwyty do uzbrojenia. Nie widzę dzióbka z takim, z tymi czujnikami swój obcy. No, bardzo ładnie jest to wykonane. Nie przesadzone.
O, to teraz sobie weźmiemy. Wpadło mi do ręki oszklenie. No dobra, chodź tu. Tak prezentuje się osłona kokpitu. To jest oszklenie. Zero można mieć zarzutów, nie można mieć zarzutów jakichkolwiek. I tu mamy, oj, tu jest dość dużo, posłuchajcie, różnych napisów. Mamy oświetlenie, mamy chudy, elementy właśnie, które musimy zamontować. Tu na przykład są te boczne lampki. Może to są te, trzeba zgodnie z instrukcją. Widzę, mamy sklejanego chuda, czyli tą tablicę taką stworzyła z odpowiedniej kompozycji szkła, na której wyświetla się wszystko pilotowi. Ale teraz z reguły będą już te wyświetlacze chyba eliminowane, ponieważ mają odpowiednie hełmy. Tak jak pokazywałem Wam, gdzie po prostu widzą wszystko. No i jeszcze jedna ramka, posłuchajcie, ale fajnie, jest przydymiona posłuchajcie, szybka w tym kolorze takim miodowym. O, bardzo fajnie jest zrobiona. Specjalnie polakierowana właśnie, żebyśmy mieli taką miodowy kolor właśnie szybki. Szkoda, że tego w F35 w 7.2 ta Mija nie zrobiła. Super. Jeszcze dwie ramki poza to zostały, no i tu mamy kadłub. No i tu już możemy się spodziewać, że to jest ramka, która jest wycinana w momencie, kiedy wykonujemy wersję D, czyli tak tą dwuosobowego F-a. To są elementy do szyby, do osłony kokpitu. I to jest ramka a to jest ramka B. Tu mamy elementy do sterowania, elementy właśnie kokpitu. Tak od drugiej strony się prezentuje. To jest ramka B, to jest ramka A. I tu mamy właśnie do wklejenia do górnej części kadłuba, czyli w to miejsce wklejamy właśnie uzbrojenie, czyli tutaj mamy właśnie wulkana, czyli po prostu, krótko mówiąc, działko rewolwerowe, czyli wielolufowe. A tu najprawdopodobniej to jest hak, który montujemy gdzieś tutaj. O tutaj, dokładnie. Zbliżamy się już powoli do końca. No właśnie, i tu jest to, co mnie zawsze zastanawia. Ta Mija po prostu kładzie jakością swoich modeli na łopatki. I tu mamy właśnie, proszę bardzo, Jezu, jak szkoda, że to wycięli. Uzbrojenie. To sobie odłożę, bo to dokładnie tu mamy. Tu mamy jedno wyposażenie, ramka E. To jest ramka C.
I uwaga, moja ulubiona ramka D. Tutaj mamy fotel pilota, a tu mamy samego pilota z elementami kabiny. Tak prezentuje się pilocik. I tu mamy właśnie, tu znajdują się dwie głowy pilota. W obecnie stosowanym hełmie, jak i również w tym starszego typu. 4 to jest nowy typ i 5 starego typu. A to jest, posłuchajcie, rurka prowadząca od maski, od hełmu. Pilot z tyłu ma dziurkę, bo musi być pasowany ładnie do fotelika. Taki sam pilot znajduje się w F-35. Mam nadzieję, że też przyznasz, że i tutaj jest jedna rzecz. Śrubokręcik z takimi elementami. Jeszcze nie rozkminiłem, o co tutaj chodzi, więc coś musimy skręcić. Najprawdopodobniej, ja myślałem na początku, że to w ogóle dioda jest, a to jest taki superancki śrubokręcik. I są takie elementy. Jeżeli ktoś sklejał ten model i użył tego, wie, do czego to służy, to z miłą chęcią bym się dowiedział, podzielcie się tą wiedzą, do czego są te elementy. Właśnie tam są śrubki i tak samo też szpilki, takie podobne do łączenia gąsienic. Z miłą chęcią bym dowiedział się, o co chodzi właśnie z tymi elementami. Moi mili, to wszystko, jeżeli chodzi o FA-16 CJ Block 50 w skali 1,48 od japońskiej firmy Tamiya. Już myślałem, że się pomylę i powiem Italeri. Mam nadzieję, że troszeczkę Wam bardziej to pokazałem, że nabierzecie chęci do kupienia tego modelu sobie i sklejenia, żeby zasilił Waszą kolekcję. Nie na półkę, tylko skleić po prostu, bo właśnie widzę ciągle w chwali postach, wow, mam kolejny super model. No niestety wiele osób chwalących się tym modelem albo z braku czasu, albo nie wiem z jakiego braku, po prostu odsprzedaje te modele. Ja kilka udało mi się odkupić takich modeli, które niedostępne są na rynku, albo jak są gdzieś dostępne, to są w chorych cenach. Ten model u nas jest akurat w najniższej cenie, więc sobie możecie porównać. Zapraszam do sklepu, link w opisie, liczę na komentarze, na wyjaśnienie właśnie tego śrubokręcika, o co kaman. Dziękuję Wam za uwagę, do następnego unboxingu. Trzymajcie się, pozdrawiam Was.